pod konsulatem niemieckim. Powoli przygotowujemy się do protestu przeciwko zamykaniu niemieckim elektrowniom, którą uważamy, że jest klimatycznym samobójstwem i nieracjonalnym, niepragmatycznym działaniem, które zabiera przyszłość naszym dzieciom. Zaczniemy, kiedy Ola da znak. Lat naukowcy apelują o dekarbonizację i transformację energetyczną. To, co robi rząd Niemiec, uderza w zdrowy rozsądek, w naukę i to, co w filmie pokazane zobaczycie na Wigilii Don't look up, czyli nie patrz w górę, cały czas rząd Niemiec to krzyczy. Nie patrzcie w górę, tak? Uważam, że Freud nazwał taką sytuację odwróconą rzeczywistością, w której ludziom pieniądze zakrywają zdrowy rozsądek, a jak nie pieniądze, to jakaś ideologia. W przypadku rządu Niemiec to ideologia i tło historyczno-kulturowe, pralka II wojny światowej i my te przyczyny znamy. Ich jest wiele. Wiele się złożyło czynników na to, dlaczego od 30 lat Niemcy prowadzą taką, a nie inną, nieludzką, samobójczą politykę energetyczną. Politycy to wszystko mają w nosie, dlatego że dzisiaj Niemcy zamykają swoje elektrownie jądrowe, które są niskoemisyjne i zamiast tego będą budowali elektrownie gazowe i będą spalali więcej węgla. Tak naprawdę te 6 elektrowni, które Niemcy jeszcze mają, za 2 tygodnie wyłączą 2, mogłyby spokojnie zasilać cały polski przemysł. Cały polski przemysł mógłby być zdekarbonizowany w energetyce, gdyby te 6 elektrowni pracowało u nas. One zostaną zamknięte i w efekcie prawie 1 miliard ton CO2 dodatkowo trafi do atmosfery. Równolegle z decyzjami o zamykaniu elektrowni mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której były kanclerz czerwony Niemiec został pracownikiem rosyjskich firm gazowych i doprowadził do sytuacji, w której w tej chwili Zachód jest uzależniony, czy będzie uzależniony od rosyjskiego gazu. Jest to oczywiście projekt hipotetycznie geopolityczny, ale tak naprawdę to jest sytuacja czysto biznesowa, kryminalna. No nie wiem, czy w jakimkolwiek innym kraju mieliśmy do czynienia z sytuacją, że szef rządu nagle wchodzi do zarządu dużej firmy, która zasila cały kraj. Problem, jakim jest emisja CO2, nie zmniejsza się poprzez wyłączanie elektrowni atomowych, tylko się powiększa. Energetyka odnawialna działa, ale ma okresy, w których jest niewystarczająca, dlatego że energii nie jesteśmy w stanie gromadzić. Musimy mieć więc w miksie energetycznym coś, co tą energię jest nam stale w stanie dostarczać do układu. Najbardziej czyste państwo Niemcy pobiera największy smród, jaki może. Dlaczego? Bo im jest to w tym momencie wygodne. A sami walczą o to, żebyśmy my, jako płuca Europy, byli czyści. Uświadommy im, żebyśmy walczyli po jednej stronie barykady. W głowie mi się nie mieści, że po prostu właśnie, że tak Niemcy po prostu właśnie chcą zagrozić bezpieczeństwo własnych obywateli. Efekt globalnego ocieplenia, z którym mamy do czynienia w tej chwili, bardzo szybko przyspieszający i raczej nie rokujący na to, że ktokolwiek poważnie go traktuje. Z przywódców oczywiście.
jest bardzo dużym zagrożeniem dla bioróżnorodności na Ziemi, a sami wiemy, że jesteśmy też częścią przyrody, że jeżeli wyginie duża pula genowa różnych organizmów na Ziemi, począwszy od najprostszych do tych najbardziej skomplikowanych, ale na przykład głównie owadów, no to załamie się cały łańcuch troficzny, załamią się całe po prostu ekosystemy. No czeka nas niestety w najbliższych latach zagłada, jeżeli politycy i korporacje nie zaprzestaną takiej morderczej eksploatacji, jeżeli nie postawią na czyste źródła energii. I nie mówię tutaj o mitach, o mrzonkach, tylko właśnie o wygaszaniu sprawnych elektrowni atomowych, no, które jednak w tej chwili, no, ich wygaszanie to jest tak naprawdę wygaszanie nadziei na bioróżnorodny, na kolorowy i świat golący wokół nas jeszcze świat. Remember me, but I forget my fate. A w tej chwili rządy wielu krajów zamykają sprawne, działające, niskoemisyjne elektrownie na rzecz elektrowni gazowych, czy tym bardziej węglowych, które nie mają racji bytu w świecie kryzysu klimatycznego. I bardzo nas cieszy, i to chcę podkreślić, że Extinction Rebellion jest z nami, że współorganizuje tę akcję i że jest tu dużo młodych ludzi z MSK. Ktoś mówił dzisiaj o nadziei, ja myślę, że to jest jakaś nadzieja, że zaczynamy wszyscy razem coś robić i wszyscy razem zwracać baczną uwagę na to, co się dzieje. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście z nami.